Dzień dobry. Szanowni Państwo, jestem teraz przed osiedlem Manhattan w Łodzi. Kiedyś flagowe blokowisko tego miasta, zbudowane w latach 70. i nie takie zwykłe jak przeciętna wielka płyta, bo tutaj pięter jest ponad 20. Dzisiaj jest to miejsce, w którym jeszcze wieje komuną. I właśnie dlatego tu jestem, bo to jest praktycznie chyba ostatnie takie blokowisko w naszym kraju, gdzie możemy spotkać wciąż czynne dźwigi szybkobieżne, jeżdżące powyżej 1 metra na sekundę i pamiętające czasy niesłusznie minione. Szanowni Państwo, jest 2023 rok, a ja znów przyjechałem na łódzki Manhattan, by obejrzeć, nazwijmy to, ostatnie już Leonardy. Jadąc tą windą możemy się cofnąć do poprzedniej epoki, do lat 70., gdzie w zasadzie to była jedyna winda, jaką można było wtedy jeździć z większą prędkością. Dzisiaj tutaj na Manhattanie zostały w tej chwili 3 sztuki, zgodnie z planem już ich miało nie być i prawdopodobnie niebawem znikną gdzieś w kontenerze i świat o nich zapomni. Ale widzisz, drzwi nie chciały ścisnąć. To znaczy, że ta winda już ma dość. Szanowni Państwo, zapraszam na krótki filmik z przejazdu tymi dźwigami, póki jeszcze istnieją. Dawno temu na łódzkim Manhattanie wind, potocznie zwanych Leonardami, od tego, że rozwiązanie ich napędu wykorzystuje układ Ward-Leonarda, było aż 24. W 12 klatkach po 2 windy w każdej. Obecnie, gdy nagrywałem ujęcia do tego materiału, czynnych i istniejących wind było aż 3 sztuki. Liczba ta w ostatnich kilku latach strasznie zmalała, podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej było ich około 20. Liczba ta strasznie spada i lada moment nie będzie już żadnej. Powiem więcej, w momencie gdy zabieram się do montażu tego materiału, już jeździ prawdopodobnie tylko 1 sztuka. Bo przetwornica musiała ruszyć. No wiem. Wiadomo, że nowsze sprzęty są ładniejsze, mniej klekocą, nowocześniejsze, być może nawet szybsze i można do nich podłączyć komputer i szczytać sobie kody błędu. Ale zastanawia mnie w tej chwili też jeszcze jedna kwestia. Czy nowy sprzęt, mimo że o 50 lat młodszy, czyli też produkowany w 50 lat bardziej rozwiniętych fabrykach, również te 50 lat wytrzyma? To pytanie oczywiście zostawiam bez odpowiedzi. Ze starymi windami jest jeszcze jedna kwestia. Mianowicie to nie jest duży Fiat, który można sobie zaparkować w garażu, tak by nikomu nie przeszkadzał, a w międzyczasie jeździć sobie jakimś nowym, ocynkowanym Porszakiem. Szanowni Państwo, taka winda zajmuje miejsce w szybie i ludzie z niej korzystają. I nie ma możliwości, by mogli korzystać z nowej windy bez usuwania tej starej. Więc demontaż takiego dźwigu to jest oczywista konieczność. Ale czy koniecznością będzie to, by dźwig taki od razu trafiał w kontener na złom? W naszym społeczeństwie większości osób nawet nie przyjdzie do głowy, że mogłoby być inaczej.
Wielokrotnie przecież jest też tak, że ludzie, którzy zajmują się demontażem dźwigów, nawet nie pomyślą o tym, że komuś mogłyby się przydać jakieś elementy. I jako najbardziej jaskrawy przykład mogę powiedzieć o tym, jak panel przyciskowy z 23-piętrowego Leonarda był wyciągany wprost z kontenera na śmieci. No wsiadasz pan czy nie? Okrętu się pan spodziewałeś? Pozwolę sobie tutaj też opowiedzieć pewną ciekawą historię związaną z tymi konkretnymi dźwigami. Jak wiadomo, Leonardy to dość mocno analogowe maszyny, gdzie bardzo wiele rzeczy trzeba dobrze wyregulować odczepami na opornikach. A to znaczy tyle, że bardzo łatwo będzie spotkać egzemplarz, w którym nie wszystkie odczepy znajdują się tam, gdzie instrukcja regulacji by tego chciała. Jak wiadomo, dźwigi te otwierają drzwi jeszcze przed zatrzymaniem i schodzą w tym czasie również na najniższą, pełzającą prędkość. Jednakże, żeby to pełzanie było prawidłowe, to trzeba dobrze ustawić kompensację od obciążenia. A jeżeli się tego nie zrobi? No cóż, podobnież jeden z dźwigów był ustawiony tak, że gdy kabina była mocno naładowana, to pełzająca prędkość spadała praktycznie do zera i dźwig zamiast dojeżdżać do poziomu przystanku, zatrzymywał się tam, gdzie zaczynał otwierać drzwi i tak sobie z kilkunastocentymetrowym progiem czekał, aż przynajmniej część ludzi z niego wyjdzie. Mieszkańcy bez problemu pokonywali próg, bo zawsze tak było i wcale ich to nie dziwiło. Potem, gdy kabina była lżejsza, to sobie dorównywała, ale czasami mogło się zdarzyć, że przecież do kogoś przyszli goście. No cóż, jeżeli trafiło im się akurat jechać taką naładowaną kabiną, to chciałbym sobie w tym momencie wyobrazić, jakiego ataku paniki musieli biedacy dostawać, jak winda staje nierówno z przystankiem i mało tego, po wyjściu części osób rusza dalej, by dopiero stanąć tam, gdzie należy. Panikarzy w tym momencie oczywiście uspokajam. Kabina po wyjeździe ze strefy dźwiowej i tak awaryjnie zahamuje. Więc o ile legalnie może sobie jeździć w obrębie przystanku, tak za daleko wyjechać nie ma możliwości. Szanowni Państwo, na co dzień wielokrotnie poruszamy się windami. Niżej, wyżej, w górę, w dół, czy być może nawet w bok. Wszak kto Boga temu zabroni. Jednak w naszym pięknym kraju absolutnie nie dba się już o historię techniki. O pracę naszych inżynierów, czy w przypadku tych wind również pracę inżynierów szwedzkich, której dorobek na licencji trafił w nasze wówczas komunistyczne progi. No ale właśnie, co z komuny to jest B i na złom. A do muzeum powinny trafiać tylko obrazki, śmieszne figurki czy inne stare kości, które z racji wieku zdążyły już nawet przestać śmierdzieć. Tutaj, to, że te windy mają 50, a nie 150 lat, to wcale nie znaczy, że to nie jest historia. To po prostu ostatnia szansa, by za 100 lat można je było obejrzeć w jakimś muzeum. I prawdopodobnie tylko przełamanie naszej, zarówno społecznej, jak i urzędniczej obojętności może sprawić, by tak się stało. Liczę z tego miejsca, że po pierwsze znajdzie się jakakolwiek, naprawdę jakakolwiek instytucja muzealna, która zechce wtaszczyć pod swój dach chociaż jedną sztukę tego żelastwa, które od pół wieku płynnym ruchem wozi naszych obywateli w pionie, jak również, że pojawi się możliwość, by taka instytucja mogła chociaż taką jedną sztukę w ogóle pozyskać. Szanowni Państwo, jeżeli ogląda to ktoś, kto ma jakąkolwiek moc sprawczą w tej sprawie, uświadamiam i apeluję. Urządzenia techniczne, nawet te tylko 50-letnie, to też zabytki.
i przede wszystkim dziedzictwo techniczne. Zasługuje na zachowanie dla przyszłych pokoleń, tak samo jak zasługują na to parowozy, stare radia i telewizory, pralki franiem, maluchy, polonezy czy dwuosiowe tramwaje. Szanujmy nasz dorobek techniczny, nawet licencyjny, bo tak szybko odchodzi.